Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Pamiętników z wakacji. Nie będzie jednak mięsnego jeża, nie będzie też tym razem przekleństw. Zapraszam Was za to na krótką relację z marcowego pobytu w Maroko, do którego poleciliśmy samolotem i wynajęliśmy landcruisera na miejscu. Nie będzie też ujęć z drona, latanie w Maroku jest zabronione. Jeśli go zabierzesz, służby celne Ci go zaplombują albo wezmą do depozytu. Wjeżdżając autem możesz spróbować go gdzieś tam jeszcze skitrać, ale na lotnisku ta sztuczka nie przejdzie. Nasza 9-dniowa trasa obejmowała 1800 km po południowym Maroku. Noclegi w berberyjskich namiotach i marokańskich ryjadach. Zobaczcie sami, jak to nam wyszło. Dojechaliśmy do naszego ryjadu i już pierwsza awaria. Drzwi się nie otwierają. Zablokowały się. Tutaj nie ma balkonów, ale są rooftopy. Marrakeszu nie będę Wam specjalnie pokazywał. Dla nas on był tylko miejscem pierwszego i ostatniego noclegu. I choć zwiedziliśmy Medynę, Plac Jemaa El Fna, Pałac Bahia, nasza przygoda zaczynała się od momentu wyjazdu z Marrakeszu. Ruszamy w kierunku Ouarzazate przez Atlas Wysoki. Z każdym kilometrem krajobraz, tak jak i pogoda, zmieniają się i jednoznacznie dając nam do zrozumienia, że jedziemy w kierunku Sahary. Opuszczamy Aït bin Hadu i gnamy w kierunku naszego riadu na najbliższą noc, pomijając po drodze słynne studio Atlas, w którym kręcone były sceny takich filmów jak Klinot Nilu, Gladiator czy Gra o Tron. Jeśli chcecie się dowiedzieć o nim więcej, wbijajcie na Facebooka Land for Travel. Przypadkowo spotkaliśmy Tomka z rodzinką na stacji Phone z Bouit. Widziałem później, że wrzucał ciekawe fotorelacje z Maroko, w tym właśnie ze studia Atlas. Zajęty oglądaniem Casablanki. W sumie bardzo dobrze, że te drzwi nie działają, bo dzięki temu tutaj za trapami mamy naszą szafkę kuchenną. No i moje buty leżą, żeby odstraszyć ewentualnych agresorów. Dzisiaj etap, na który czekałem najbardziej, czyli pustynia Ercigaga, ale po drodze wizyta w Zagorze w warsztacie u Hasana. Chciałem ją pominąć i już lecieć na pustynię, ale Hasan widział mój post z Aït bin Hadu i od rana się dopytywał na Insta, o której będziemy. Nie mogłem się wykręcić. Poza tym i tak by się to nie udało. Hasan przezornie czekał na nas przy wjeździe do miasta i na skuterze nas popilotował do najsłynniejszego na Instagramie marokańskiego warsztatu. Już ostatnie kilometry dzielą nas od Mahamidu, czyli miejsca, gdzie kończy się droga i zaczyna piach. Jeszcze obowiązkowe tankowanie i wjeżdżamy na pustynię, zaczynając od obniżenia ciśnienia w oponach do 1,5 bara. O wielu rzeczach zapomniałem, żeby zabrać z domu, ale deflatora nie zapomniałem. Zostało nam jeszcze 50 km pustynią do miejsca kempingowego. Mały postój. Robert będzie poił te wielbłądy, kamele Casablanką. Jak się zakopiemy, to po prostu będą nas wielbłądy wyciągały. Mamy linę. Mówią, że po Afryce jeżdżą tylko Toyoty i że tutaj nie dojeżdżają Land Rovery. To jest nieprawda i mamy na to niezbite dowody. Jest Land Rover, jest Land Rover. Cieknie, nie cieknie.
Stajemy w rewelacyjnych humorach, jak widać, i ruszamy dalej. Przed nami po horyzont rozpościerają się bezdroża pustyni Ercigaga oraz Parku Narodowego Irikui. Mamy wrażenie, że przenieśliśmy się na jakąś inną planetę. Monotonia tego, co nas otacza, nie nudzi nas jednak, bardziej relaksuje. W pewnym momencie naszą uwagę przykuwa samotna góra wystająca na horyzoncie. Pada pomysł, żeby ją zeksplorować. Drapaliśmy się na dach. Przed nami ostatni przed cywilizacją odcinek oznaczony na Google Maps jako Erk Kingdom. Foam z Guid, jemy, tankujemy i lecimy dalej w kierunku miejscowości Tata. Bardzo szybko zaczynamy dostrzegać, że rozpoczęliśmy właśnie kolejny etap podróży pod kryptonimem wąwozy w paśmie Antyatlasu. Pilnuję wejścia do domu. W domu tak. Normalnie glamping. Nagrzewacz jest. Jakby było za zimno, to sobie można farelkę włączyć. W poszukiwaniu naszego apartamentu dojechaliśmy do w sumie końca drogi chyba. Bo w jakichś ruinach będziemy spali, ale spoko. Idziemy tam, a tu stoi nasz samochód. Jeszcze. Nie wspominałem o tym wcześniej, ale przyjechaliśmy w środku Ramadanu, tak więc dopiero po zapadnięciu zmroku, przy akompaniamencie modlitw rozbrzmiewających w całym wąwozie, jemy kolejnego tażina, a następnie oddajemy się innym uciechom, jako że jesteśmy innowiercami z Polski. Wyruszamy po raz kolejny z niecierpliwością w dalszą podróż, nie dlatego, że wąwozy nam się znudziły. Po prostu po 2 dniach pustyń, 2 dniach wąwozów, czeka nas teraz kolejna zmiana otoczenia na plażę nad oceanem. Zamierzamy przyjechać plażę Blanche oraz przejść pieszo, bo wjechać nie można plażę Lagzira. Ale najpierw 3 godziny drogi ścieżkami Antyatlasu. Mamy mały postój, bo trochę tak się zapatrzyliśmy na ocean, że trochę nie zwolniłem, a było ograniczenie do 60 i okazuje się, że ci policjanci też mają tutaj fotoradary. No i właśnie tutaj stoimy, pan wypisuje mi mandat. 400 dirhamów, czyli jakieś 160 zł. Euro. A, złoty. 160 zł za przekroczenie 93 na 60.
plaża, na której nie widać końca ani z jednej, ani z drugiej strony. Jechaliśmy teraz tą plażą z 40 minut. No, 2 razy się zatrzymaliśmy. Bajka. Znaleźć w czasie Ramadanu restaurację czynną gdzieś o 15-16 graniczy z cudem. Na 10-15 restauracji w miarę turystycznym mieście, w miarę tutaj, bo jesteśmy na południu, no to czasem jest jedna czynna i właśnie przyjeżdżaliśmy, zobaczyliśmy. No ma to restaurant, nas zainteresowało. Niestety tylko wyglądało na otwarte. Skręć w prawo. Jedziemy dalej. Także w tej miejscowości żadna restauracja nie jest czynna. Dopiero o 19:30, kiedy zachód słońca, modlitwa wieczorna i dopiero wtedy można jeść. Drzwi nam się dzisiaj otworzyły po paru dniach, więc w sumie chyba po raz drugi na tym wyjeździe pakujemy się od tyłu. Jadę, a tu mi taki ziomek wychodzi mi na drogę. Przestawię cię, chłopie, bo następny cię może nie zauważyć. Idź sobie tutaj, o, leć. Chyba tam chciałeś iść, tak? Przemieszczamy się wzdłuż wybrzeża, na północ, w kierunku Agadiru, na teren Parku Narodowego Souss Massa, gdzie czeka na nas klimatyczny, biały tym razem Riad z widokiem na ocean. Czasem inni jadą offroadem, a my na koniu. Żegnamy się z oceanem i ruszamy w kierunku Marrakeszu drogą N7 przez przełęcz Tizi Test w Atlasie Wysokim, z noclegiem w jakimś miasteczku już za przełęczą. Widoki znów się zmieniają, a jak będziemy mieli fuksa z pogodą, to za jakiś czas zobaczymy Toubkal, najwyższy szczyt Maroka i gór Atlas, który ma wysokość 4167 metrów nad poziom morza. My teraz na przełęczy Tizi Test na wysokości 2100 metrów. Jedziemy w kierunku Marrakeszu. No i będziemy naklejki naklejali. O, tam sobie jeszcze pan pokazuje, że są miejsca. No pewnie. Robert chciał przez cały wyjazd użyć trapów, więc umożliwiliśmy mu to. Kończymy naszego marokańskiego tripa. Jeszcze ostatnie szwendanie po Medynie, trochę zakupów z ostrym targowaniem i ostatnia noc przed wylotem do Polski. To był naprawdę fajny wyjazd i mam nadzieję, że film z niego również Wam przypadł do gustu. Jeśli tak, zostawcie łapkę lub komentarz. To, co mnie w Maroku urzekło, to zróżnicowana natura, dzięki której nie da się zmęczyć ani pustynią, ani górami, ani plażami. No chyba, że wiadomo, siedzi się w jednym miejscu. Nam to jednak nie grozi. Dlatego wrócimy tu znów. Musimy zrobić dłuższą trasę po pustyni w kierunku Merzugi i generalnie wyeksplorować północną część Maroka. Tymczasem za miesiąc wyjazd do Bośni. Na pewno będzie filmik. A dziś wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia.